Nie każdy lubi jeździć w półmroku, nie każdy ma wystarczająco dobry wzrok do jazdy po ciemku, ale dzisiaj zobaczycie lampkę, która z nocy zrobi Wam dzień. Poznajcie lampkę Magic Shine Montir 12000, czyli prawdopodobnie najmocniejszą lampkę rowerową na świecie. Konkurencja w postaci marek Lupin, Exposure i Supernova Lights nie przekracza 9000 lumenów. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie testowałem. Myślę, że można to porównać do testu jakiegoś super samochodu. Jestem mega podekscytowany tym, że mogę Wam ją pokazać. Lampkę dostałem do testu dzięki uprzejmości firmy AMP Polska, czyli oficjalnego dystrybutora Magic Shine. Zacznijmy od tego, że jak się pewnie domyślacie, jest to lampka z zewnętrznym akumulatorem. Akumulator waży prawie kilogram, a sama lampka około 300 gramów, także łączna waga zestawu z mocowaniem to prawie 200 kg. Obudowa reflektora wykonana jest z aluminium, jest to bardzo solidne. Mocowanie odbywa się za pomocą dwóch obejm, a kąt pochylenia lampki można regulować bez narzędzi dzięki specjalnemu pokrętłu, co jest super rozwiązaniem. W zestawie jest też uchwyt do lampki na kask i kabel przedłużający, dzięki czemu akumulator można wrzucić do plecaka. W wielkim pudełku znajduje się także pilot zdalnego sterowania oraz sam olbrzymi akumulator, który ma pojemność 10 000 mAh, ale przy napięciu 14,4 V prądu jest naprawdę dużo. Dość powiedzieć, że pełne naładowanie akumulatora ładowarką 60 W trwa według producenta 3 godziny. A zwykłą ładowarką od telefonu o mocy 33 W ładowałem ją całą noc. Mocowanie akumulatora do ramy odbywa się za pomocą dołączonych do zestawu pasków z klamrami. Początkowo miałem z tym pewien kłopot, ale potem udało mi się skutecznie go przyczepić tak, że przejechał krótką vanogę 350 km bez żadnego problemu z luzowaniem się i przesuwaniem na ramię. Ważne jest, jak zamontuje się ten akumulator. Pasek po prostu nie może przechodzić między ramą a gumą na obudowie akumulatora. Wtedy wszystko jest ok i trzyma się to bardzo pewnie. Co ciekawe, zestaw ma 3 wskaźniki naładowania baterii. Jeden na lampce w postaci 4 diod, które całkiem precyzyjnie pokazują poziom naładowania. Taki sam na obudowie akumulatora oraz na standardowym dla Magic Shine'a pilocie. Sygnalizacja odbywa się tutaj za pomocą koloru podświetlenia guzików. Te 4 diody pokazujące poziom naładowania to prosty i genialny pomysł. Jest to proste i intuicyjne i nie potrzeba do tego instrukcji. Dlaczego w innych lampkach producenci bawią się w jakieś kolorowe diody świecące różnymi kolorami? Nie mam pojęcia. Wystarczy dać właśnie 4 czy 5 diod, które gasną wraz ze spadkiem naładowania akumulatora. Wszystko jest jasne. Lampkę obsługuje się przyciskiem na reflektorze lub pilotem. Sam reflektor to podobnie jak lampki Magic Shine Evo 1700 i 1300, których testy możecie zobaczyć tutaj. Soczewkowa konstrukcja z odcięciem oraz opcją przełączania między światłami mijania i długimi, z tym, że tutaj dołożono dodatkowo 4 mocne diody po bokach do świateł długich. Lampka ma też specjalny wlot i wylot powietrza z radiatorami w środku dla lepszego chłodzenia i naprawdę czuć, jak to powietrze gorące z niej wypada przy mocnych trybach. Ten radiator tutaj to naprawdę nie jest coś niepotrzebnego, bo przy nagrywaniu przed chwilą tej lampki właśnie poczułem, jak stojąc przed nią po prostu czuć, jak to grzeje. W tych mocnych trybach ilość ciepła, która jest wytwarzana, jest naprawdę ogromna. Reflektor i akumulator są gigantyczne. W porównaniu do Magic Shine'a Evo 1300 i 1700 widać ogromną różnicę. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w porównaniu do tych lampek, czy do Knoga Blindera 1300, lampka jest prawie 10 razy mocniejsza i świeci znacznie dłużej przy podobnych parametrach. Przy 800 lumenów to ponad 30 godzin w porównaniu na przykład do Evo 1700, które wytrzyma w tym trybie tylko 2,5 godziny. Tu jeszcze mała uwaga, gdyby to była moja lampka na stałe, to te paski można oczywiście sobie uciąć. Jeżeli chodzi o konkurencję, to podobne lampki z odcięciem znajdziecie u producentów takich jak Lupin i Supernova, ale są one jeszcze droższe i mają mniejszą moc. Jest też wiele słabszych i tańszych lampek z zewnętrznym akumulatorem, ale większość z nich nie posiada świateł mijania, więc nadają się tylko w teren. Lampka ma 10 domyślnych trybów pracy, natomiast ja zaprogramowałem sobie tylko 5 plus domyślny o pełnej mocy.
Jeżeli chodzi o światła mijania, to mamy tu 800 lumenów, w którym lampka świeci 35 godzin, 1500 lumenów 19 godzin i 2500 lumenów 10 godzin pracy i są to tryby mijania, przypominam. W trybie świateł długich mamy 3000 lumenów, to jest 11,5 godziny, 6000 lumenów 7 godzin i pełna moc 12 000 lumenów 2,5 godziny pracy. Są też tryby migające o zbyt dużej moim zdaniem mocy 3000 lumenów, dlatego zaprogramowałem sobie tryb migania świateł długich jako tryb do jazdy w dzień o mocy 1% mocy maksymalnej, czyli 120 lumenach, który jest bardzo dobrze widoczny w dzień. Czasy pracy zobaczycie teraz na ekranie w tabelce. Sprawdziłem lampkę w jednym z trybów, czyli 800 lumenów światła mijania i świeciła przez 34 godziny z 35 godzin, więc krócej, ale nadal niesamowicie długo jak na taką moc. Problem polega na tym, że przy naładowaniu mniej więcej na poziomie 20%, gdy już świeciła się już tylko jedna dioda, było widać, że lampka zredukowała moc i wydaje mi się, że porównywałem sobie to właśnie z innymi lampkami, że świeciła wtedy z mocą około 400-500 lumenów. Także wytrzymała tyle, ile powinna, ale końcówka już była na zmniejszonej mocy. To, co teraz możecie zobaczyć, to porównanie do mojej lampki Magic Shine Evo 1700 oraz Evo 1300 i do Knoga Blindera w najmocniejszych trybach przy takich samych parametrach zdjęcia. Myślę, że różnicę widać na pierwszy rzut oka. Tutaj mam jeszcze dwie uwagi. Jeżeli chodzi o porównanie do Evo 1700, czyli najmocniejszej lampki, jaką dotychczas testowałem, o bardzo podobnej konstrukcji co ten Monter 12000, widać, że szerokość wiązki światła jest praktycznie identyczna. Wielkość soczewki też jest bardzo podobna, natomiast przy ustawieniu na 800 lumenów Montera i Evo 1700 mam wrażenie, że to światło jest inne. To znaczy w Monterze jest ono jaśniejsze, ta barwa jest bardziej taka niebieskawa, w Evo jest taka bardziej żółto-zielona momentami i w Evo 1700 widać też takie wyraźny jakby stopień, taką różnicę w tym świetle z odcięciem. Znaczy nie jest ono takie jednorodne, nie jest to taka jednorodna plama światła, tylko jest taka różnica w nim. Tutaj tego nie ma i mam wrażenie, że świeci ona trochę mocniej, jednak mimo, że obie są ustawione na 800 lumenów. Druga kwestia to to, że lampka na postoju się przegrzewa. No tutaj normalnie bym za to ją skrytykował, ale ten system chłodzenia wyraźnie działa. Także jeżeli jedziecie na przykład jakieś 20 na godzinę, to spokojnie można używać tego trybu maksymalnego cały czas. Ona się wtedy dobrze chłodzi i nie będzie redukowała mocy. Ale jeżeli staniecie dosłownie na minutę, dwie, to czuć, że ona się robi bardzo gorąca i moc spada. Natomiast ten system chłodzenia jest na tyle wydajny, że wystarczy właśnie ją wyłączyć na 2 minuty albo ruszyć i po chwili już ta pełna moc wraca. Co ciekawe, ta moc spada nie tylko w trybie świateł długich, ale we wszystkich trybach. Także jeżeli Wam się przegrzeje, bo stoicie, włączycie na przykład najmocniejsze światła mijania, te 2500 lumenów, to nadal nie będzie 2500 lumenów. Lampka czeka, aż się schłodzi i dopiero przywraca pełną moc wszystkich trybów. Teraz zobaczycie coś, co od dawna mnie ciekawiło, to znaczy, czy lampka w rowerze może być mocniejsza od świateł samochodu. I nie mówię tutaj o jakichś starych halogenach, tylko o nowoczesnych reflektorach LEDowych w samochodzie Kia Niro. Nie wiem niestety, ile lumenów produkuje samochód, ale z tego co wiem, reflektory LEDowe wyciągają łącznie około 10-12 tysięcy lumenów w trybie świateł długich. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jeżeli mamy tu jakiegoś eksperta od reflektorów samochodowych, to koniecznie napisz w komentarzu, bo jestem bardzo ciekaw, ale wydaje mi się, że jest to porównywalne.
Jak widać, światła samochodu w trybie mijania mają większy zasięg i świecą szerzej. Przypuszczam, że mają wtedy więcej niż 2500 lumenów. Natomiast w trybie świateł długich jest również duża różnica, gdyż światła samochodowe nastawione są na duży zasięg, a tutaj światło jest bardzo rozproszone, przez co zasięg jest mniejszy. Ma to jednak sens, gdyż rower z założenia jeździ wolniej, a światła długie mają zapewniać jak najszersze pole widzenia podczas jazdy w terenie, np. po górach. Ale podsumowując jakby tutaj to porównanie, wydaje mi się, że ilość światła, nie jego rozkład, ale ilość jest bardzo podobna i na zdjęciach z drona zobaczycie, że wydaje się, że ten rower świeci mocniej, ale po prostu ta plama światła pada bliżej i zasięg jest mniejszy. Natomiast z punktu widzenia kierowcy i rowerzysty rzeczywiście zasięg był mniejszy w rowerze i większy w samochodzie. Podobnie jak w przypadku wspomnianych już modeli firmy Magic Shine, tutaj również jest możliwość zaprogramowania trybów pracy w aplikacji. Jest to super rozwiązanie, bo można sobie na przykład dopasować oszczędny, ale dobrze widoczny tryb do jazdy w dzień o małej mocy, albo ustawić na przykład tylko 2-3 tryby, których używamy na co dzień. Niezależnie od zaprogramowanych trybów, jeden z przycisków na pilocie zawsze uruchamia tryb świateł długich o pełnej mocy, na przykład żeby komuś mignąć czy zobaczyć coś na szybkim zjeździe. Problem polega na tym, że w tym modelu światła długie są moim zdaniem zbyt mocne, żeby jechać na nich dłuższy czas. Brakuje mi tu opcji przestawienia ich na przykład na 50% mocy, gdyż 6000 lumenów zupełnie wystarcza do jazdy nawet z dużą prędkością, a nie drenuje aż tak bardzo baterii na dłuższą metę. Kolejnym świetnym rozwiązaniem jest bardzo wygodny pilot, który można umieścić w dowolnym miejscu na kierownicy. Służy on do włączania lampki, zmiany trybów mijania i długich, wyboru domyślnych trybów migających oraz uruchamiania świateł długich. Uprzedzając niektóre komentarze pod filmem, że to za mocne, że oślepia i tym podobne, lampka z odcięciem nie oślepia, jeśli się ją dobrze ustawi. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to zajrzyj do mojego filmu o Magic Shine Evo 1700, gdzie prosto pokazuję jak można to zrobić. Zalety tej lampki to gigantyczna moc i świetna jakość wykonania, soczewkowa konstrukcja, światła mijania i długie, wysokiej klasy diody LED o przyjemnej dla oka barwie, mega wygodny pilot, szybkie przełączanie świateł, odcięcie snopa światła i nieoślepianie innych, niesamowicie długi czas pracy, system chłodzenia, intuicyjny wskaźnik poziomu naładowania, aplikacja, pewny i wygodny system montażu, możliwość ładowania w trakcie jazdy przez USB-C, możliwość ustawienia trybu migającego dobrego do jazdy w dzień, dobra widoczność boczna, możliwość łatwej zmiany kąta świecenia w czasie jazdy. Wady tej lampki to przede wszystkim bardzo duża waga, bardzo wysoka cena, lampka kosztuje około 2000 zł, czasy pracy nieznacznie krótsze niż deklaruje producent, mocowanie lampki i akumulatora zajmuje dużo czasu, więc wygodnie jest ładować ją na rowerze, zbyt mocny domyślny tryb migający, można to sobie zmienić w aplikacji. Moc jest tak duża, że w cenie lampki powinno być szkolenie, jak jej używać. Wyraźny spadek mocy poniżej 25% naładowania oraz bardzo długi czas ładowania. Nawet ładowarką 33 W ładuje się to więcej niż całą noc. Tylko jeżeli dobrnąłeś do tego punktu, to podejrzewam, że temat oświetlenia roweru jest Ci bliski. A jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów i pomóc mi w rozwoju tego kanału, to koniecznie zasubskrybuj teraz. I jak Wasze wrażenia? Przyznam szczerze, że jest to pierwsza lampka, w której prawie nie używałem pełnej mocy, gdyż światła jest momentami za dużo. Plusem jest jednak to, że poza zapasem mocy w trybach pośrednich lampka świeci naprawdę bardzo długo. Do czego i dla kogo jest taki sprzęt? Albo dla kogoś, kto jeździ w wyścigach ultra i jeździ w nocy, jedzie całą noc, jedzie przez dobę albo nawet i dwie, bo tutaj gdyby ustawić światła mijania na 1500 lumenów i długie na 3000, to spokojnie można byłoby jechać 2 noce i jeszcze w ciągu dnia też używać tego najsłabszego trybu migającego i prądu wystarczyłoby tak naprawdę na właśnie 2 doby jazdy. Albo dla kogoś, kto jeździ po górach, po jakichś trudnych szlakach, po ciemku, bo na przykład mieszka w pobliżu gór i ma czas tylko wieczorami na jeżdżenie, albo na jakiś wyścig typu Carpathia Divide, gdzie też jedzie się w nocy, do takich naprawdę bardzo trudnych warunków i zastosowań dosyć specyficznych. Nie jest to lampka dla kogoś, kto jeździ po mieście albo
czasami gdzieś tam wieczorem skończy trening, no wtedy to jest totalnie bez sensu. Myślę, że nawet dla niektórych osób, które jeżdżą ultra, też to nie ma sensu, gdyż jeżeli nie jeździcie w nocy albo nie potrzebujecie aż tak dużej ilości światła, bo jeździcie na przykład jakieś wyścigi takie prostsze czy szosowe, to też niekoniecznie taszczenie takiego klamota wielkiego ma sens. No ale mówię, jeżeli ktoś właśnie chce jechać przez 2 doby i potrzebuje tego światła dużo, bo źle widzi chociażby, albo właśnie jeździ po górach, po trudnych szlakach, to jest po prostu rewelacyjne rozwiązanie. Czy ja bym wybrał taką lampkę na kolejne ultra, które chciałbym jechać longiem? Ciężko mi powiedzieć. Z jednej strony czas działania i moc są super, ale z drugiej strony waga i cena również powala. Niemniej jednak, jeżeli jeździcie naprawdę długie ultra w nocy albo po górach, po ciemku, to jest to sprzęt, który naprawdę mogę polecić. Jeżeli zastanawiacie się, co to za nowy gravel pojawił się u mnie na kanale, to jest to polski Coloride i jego test zobaczycie już w następnym odcinku. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!